poprzednim odcinku zwiedzaliśmy Dublin. Tam wsiedliśmy w pociąg i pojechaliśmy nad zachodnie wybrzeże Irlandii. Dzięki dobrym ludziom, dobrej woli z pociągu przesiedliśmy się do samochodu. Znajdujemy się w okolicach miasta Limerick. Zaczynamy od The Clare Glens. To jedno z wielu miejsc w Irlandii na uroczy spacer pośród drzew przy nurcie krystalicznej wody rzeki Clare. Gęsty las w wąwozie z czerwonego piaskowca tworzy naprawdę piękną scenerię. My jesteśmy tutaj na początku stycznia. Wyobraźcie sobie, jak musi tutaj wszystko wyglądać wiosną. To niezależna rzymskokatolicka szkoła z internatem dla chłopców, prowadzona przez mnichów z zakonu benedyktynów. To jedna z bardziej prestiżowych szkół w kraju. Wokół totalna cisza i piękne ogrody. Tutaj także warto przyjechać, kiedy obudzi się na nowo natura. Opactwo wydało komercyjne albumy chorałów gregoriańskich jako Monks of Glenstal Abbey, zdobywając nawet status multiplatynowej sprzedaży. Mnisi z Glenstal Abbey wystąpili także gościnnie podczas konkursu Eurowizji w Dublinie w 1996 roku. Zamek Ross to XV-wieczna wieża i twierdza jeziora Lough Linn. Lough Linn wraz z jeziorem Macross oraz Upper Lake tworzą malowniczą atrakcję Parku Narodowego Killarney. Według legendy jeziora były nawiedzeniem niejakiej Kate Kearney, która podobno szukała tam O'Donoghue'a, członka klanu budowniczych zamków, zaczarowanego wodza i zmarła w swym szaleństwie. Legenda głosi, że O'Donoghue wyskoczył lub został wyssany z okna komnaty na szczycie zamku i zniknął w wodach jeziora. Mówi się, że obecnie mieszka w pałacu na dnie jeziora i obserwuje wszystko, co widzi. Czyli zapewne widzi i nas. Możecie zarezerwować tutaj rejs łodzią z przewodnikiem, połączony także z familijnym obiadem w Kate Kearney Cottage.
to w dalszym ciągu Narodowy Park Killarney. Całość parku to przepiękna kombinacja gór, jezior, lasów, jaskiń i wodospadów. Został założony w 1932 roku, a w 1981 uznany jako rezerwat biosfery UNESCO. Najciekawszym zbiorowiskiem roślinnym jest czysty gatunkowo las cisowy, jeden z 3 w Europie, a łagodny klimat sprawia, że rosną tu egzotyczne gatunki typowe dla regionu śródziemnomorskiego. Wodospad Torp ma 20 metrów wysokości oraz 110 metrów długości. Jego kaskadowy charakter jest częścią rzeki Owengarry. To kolejne, bardzo popularne miejsce wycieczek w parku Killarney. Chętni mogą się wybrać na wycieczkę na szczyt góry Torp. Na to jednak warto poświęcić cały dzień. Na trasie Ring of Kerry natomiast dotrzecie do malowniczego punktu widokowego Ladies View. To jedno z najczęściej fotografowanych miejsc Irlandii.
widzicie, tutejsze drogi nie należą do szerokich. Nie było potrzeby budowania innych. Jak to się mówi, tworzono je jedynie pod kątem mijania się dwóch krów. I tak zostało. Zmierzamy powoli na spotkanie z wodami Oceanu Atlantyckiego. Docieramy do Inch Beach w hrabstwie Kerry. Plaża to bardzo długi, 4-milowy pas wystający z lądu, do którego przybijają fale oceanu. Przypominamy, że mamy początek stycznia. Killaloe to miasto w hrabstwie Clare, położone na krańcach jeziora Derry, skąd wypływa rzeka Shannon. Mamy też zamiar zobaczyć panoramę na rzekę z góry. Co nam z tego wyjdzie? Zobaczycie za chwilę. Bywa i tak, w końcu jest styczeń. Rzeki nie zobaczyliśmy, ale atrakcja pogodowa też była fajna. Ponownie zmierzamy nad ocean. Krótki przystanek we wsi Lęcz. Jej okolice znane są z najlepszych pól golfowych na świecie.
Myśleliśmy już, że jest początek stycznia. Skalisty krajobraz oraz pozostałości po domach z kamienia robią wrażenie. Zanim jednak osiągniemy apogeum tej wyprawy, zatrzymamy się tutaj. To płaskowyż Baren. Palma Brown to płaski dolmen z granitowej płyty stropowej, ważącej 40 ton, ustawionej na dwóch wielkich głazach. W 1985 roku dostrzeżono jego pęknięcie. Podczas jego renowacji i pracach archeologicznych znaleziono szczątki 21 osób. Badania ustaliły, że pochodzą one z okresu między 3800 a 3200 rokiem przed naszą erą. No i w końcu docieramy do miejsca, które przyciąga masę turystów do Irlandii. Klify Moheru. Rozciągają się na długości około 14 km. Najwyższy punkt osiąga wysokość 214 metrów, czyniąc klify najwyższymi w Europie. XIX-wieczna wieża O'Brien's Tower stanowi atrakcję turystyczną oraz punkt obserwacyjny. To właśnie w tym miejscu jest najwyższy punkt klifów.
No i jedziemy nocnym autobusem z Limerick na lotnisko w Dublinie. Czas wracać do domu. Na tym kończymy nasz film. Szósta 50 rano wbiliśmy się w niebo drogą powrotną. Nad Dublinem jeszcze było ciemno. Dziękujemy wszystkim, dzięki którym mogliśmy uwiecznić na kamerze te miejsca. Pozdrawiamy Patryk Słeb. Irlandia w styczniu też jest ładna. Troszkę uwiało, więc nad Morzem Irlandzkim trochę nam rzucało. Niebo stało się różowe godzinę później. Kanał La Manche przekraczaliśmy już przy promieniach słońca. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Gdzie? Tego jeszcze nie wiem. Zaglądajcie do naszego Facebooka i na Instagram. Czekamy na wasze lajki i kciuki. Do następnego. Łukasz. Janek.